Zbudowałem od podstaw swój, jak mi się kiedyś wydawało, rower marzeń i kosztowało mnie to plus minus 1800 zł. Nie będzie to nic w stylu poradnika, ale niewątpliwie da pogląd na sprawę osobom, które obojętnie jaki rower chcą remontować bądź składać. Cały ten złom kupiłem za 900, a i tak uważam, że srogo przepłaciłem. Dotyrany był jak sandały pielgrzyma idącego z Helu. Każda jedna najdrobniejsza rzecz w tym rowerze zasługiwała na swój osobny krąg w piekle, ale chodziło tu o ramę, która ma już 10 lat i to dla niej zdecydowałem się na ten wydatek. Pamiętam jeszcze zachwyt z 2010 roku, jak przeglądałem papierową wersję katalogu Dartmoora i robiłem maślane oczka do napisu Queenie, więc tak, sentyment był warty tych pieniędzy i tak to zostawmy. Założenie było proste. Kupić tanio, wyremontować tanio i czerpać przyjemność ze skończonego projektu. I na początku użyłem słów, jak mi się kiedyś wydawało, rower marzeń. I na dzień dzisiejszy trochę mi przeszło, ale znienawidziłem ten rower po pierwszych oględzinach na stojaku. Zrobiłem sobie nawet taką listę z wadami tego roweru. I leci to tak, spawana rama, wgnioty, szlify to oczywiste, korozja dosłownie wszędzie, kierownicę to prawie całą zżarło, napęd, który chyba rzeczywiście eskortował jakąś pielgrzymkę z Helu, popękany mostek, który musiałem wymienić, żeby w ogóle ten rower trzymał się w jednym kawałku, krzywa korba, krzywe osie pedałów, koła, którymi można byłoby wnet wyznaczać kąty ostre i tak dalej. Jednak podjąłem się wyzwania na zasadzie rozwijania swoich umiejętności serwisowo-warsztatowo-druciarsko-chałupniczych, bo poprawnym rzemiosłem serwisowym bym tego nie nazwał. Kupiłem ten rower trochę jak profesor Chris samochód. Im głębiej w rozbiórkę, tym bardziej byłem zdziwiony. Wtedy pamiętam, zacząłem obawiać się, czy w ogóle w 2000 się zmieszczę, ostatecznie na szczęście się udało. Przedstawię wam teraz trzech głównych bohaterów tego nagrania. Rama Dartmoor Queenie, rok 2010, rama, na której złożyłem swój pierwszy rower 10 lat temu i to stąd ten sentyment. Kierownica NS Beach, rocznik 2008, jak się nie mylę, w stanie zaawansowanego rozkładu, no ale cóż. I najlepszy z tej całej trójki widelec NS Fundamental, rok 2010 wnioskuję, ponieważ ma lakier bezbarwny i kolor bazowy, a od 2011 Fundamental był malowany proszkowo, ale to takie moje domniemania tylko. Początkowo miałem nadzieję, że ogołocę to wszystko do czystego metalu chemią, ale szybko się poddałem i zrobiłem piaskowanie. Po prostu ze względu na nieprzebrane ilości rdzy. 6 months later. I serio, po 6 miesiącach dopiero udało mi się pomalować te elementy, a to dlatego, że jakiś starszy pan przez swoją nieuwagę rozsmarował mnie troszkę po jezdni i dochodziłem do siebie, ale do rzeczy. Zdecydowałem się na efekt kameleon w połączeniu fioletowo-zielonym i wyszedł mi taki efekt młotkowy, z czego bardzo się cieszę, ponieważ moja komora lakiernicza była daleka od ideału, więc nie uchroniłbym się od skaz na powłoce, a tak przynajmniej niczego nie znać i też doceniłem to po czasie, ponieważ wszelkie obicie giną na tych elementach. I po 8 miesiącach od zakupu podstawy pod projekt przystąpiłem do pierwszego składania. Podstawowe założenie nie zmieniło się, w dalszym ciągu miało być tanio, więc co tylko się nadawało, to montowałem używane. Jeśli chodzi o miski sterów, to jakieś Chińczyki najtańsze, coś koło 40 zł, kupiłem je tylko ze względu na kolor. Łożyska w dalszym ciągu jeszcze stare z Dartmoora sterów mam, więc zawsze można wymienić.
Jeśli chodzi o gripy, to kupiłem szamanki. Mostek, który jak mogliście widzieć miałem już zamontowany wcześniej, dlatego że rower się nie trzymał kupy. A to jest Dartmoor Fury w wersji 3. Jeśli chodzi o korbę, to jakiś w ogóle nieobrandowany Mongozi, jak dobrze kojarzę. Jeśli chodzi o blat, to Dartmoora, 28 zębów. Koło na szczęście udało się zapleść na starych szprychach, starych piastach. Wstawiłem tylko nowe obręcze. Są to koła oczywiście w rozmiarze 24, a obręcze to Dartmoor Fortress. Z mojego roweru sprzed 10 lat pamiętam je jako, owszem, ciężkie. One chyba tam ważą około 600 gramów sztuka, ale po prostu nie do zajechania. Jeśli chodzi o łańcuch, to w kolorze czarnym po prostu taki akurat mi pasował. Dartmoor Core. Tutaj też jego używałem 10 lat temu, gdy składałem swój pierwszy rower. Dobrze go wspominam. Trochę miałem historię z driverem, dlatego że po prostu absolutnie nie chciał mi łańcuch na tym siąść. Był wyjechany ten driver. Troszkę takim patentem go tam doszlifowałem, żeby nie chrupał. Finalnie się udało. Listę podzespołów, którą użyłem w tym projekcie, będziecie mogli znaleźć w opisie. I ja to się w ogóle cieszę, że dożyłem finału tego przedsięwzięcia. Lakiernik ze mnie żaden, druciarstwo w postaci rzeźbienia w zużytym driverze, dosztukowywanie za krótkiej rurki sterowej i tym podobne zaliczyłem. Rozliczenie projektu razem z listą części zamieszczę w opisie, a teraz jakoś postaram się to podsumować. Jeśli zamierzacie się zabrać za jakikolwiek remont podobny do tego, to zarezerwujcie sobie na niego 2 razy więcej pieniędzy i 3 razy więcej czasu. Sumarycznie na serwis Piast, zaplatanie kół, malowanie, projektowanie szablonów do plotera, całe składanie zeszło mi około 80 godzin naprawdę rzetelnej roboty. A efekt końcowy? Dla mnie bajka. Ja pierdolę, jak na tych siedzeniach się niewygodnie siedzi. A to nie ma regulacji kąta, nie? Jak nie ma? Siodło to jest tak zwany kompakt, czyli masz razem sztyce z siodłem i nie ruszysz tego. O kurwa!